Volkswagen Polo GTI to przedstawiciel wymierającego gatunku. Wielu producentów zaczyna zaniedbywać segmenty A i B, o sportowych odmianach nawet nie wspominając. Czy wkrótce będziemy musieli zapomnieć o małych hot hatchach? Mam nadzieję, że nie. Jestem Kamil Rogala i zapraszam Was na test tego ciekawego auta. Wprowadzona na rynek w 2017 roku najnowsza szósta generacja Volkswagena Polo stanowi nowoczesną propozycję w segmencie samochodów miejskich. Wersja GTI, mimo kurczenia się segmentu tradycyjnych hot hatchy klasy B, nadal pozostaje dla wielu autem niemal kultowym. Volkswagen Polo GTI, choć jego specyficzny styl może nie każdemu przypaść do gustu, dla miłośników marki i subtelnej estetyki pozostaje ikoną. Przednia część auta wyróżnia się dwoma szerokimi pasami, górnym z reflektorami i wyeksponowanym logo producenta oraz dolnym z lampami przeciwmgielnymi o kształcie przypominającym kryształy. Dodatkowo czerwona listwa, która znajduje się również w reflektorach i pod LEDowym pasem biegnącym przez całą szerokość pojazdu, podkreśla sportowy charakter modelu. Wnętrze Polo GTI już od momentu premiery wyróżniało się nowoczesnością i bogatym wyposażeniem. Mimo że konkurencja nie śpi, odpowiednio skonfigurowany model nadal imponuje estetyką. Klasyczne podejście do designu bez zbędnych udziwnień łączy się z kompletnym wyposażeniem. Poza tym i tak najważniejsze jest to, co kryje się pod maską, ale o tym porozmawiamy za chwilę. Tymczasem zajrzyjmy do wnętrza, zaczynając tradycyjnie od walorów praktycznych. Pojemność bagażnika Polo GTI jest imponująca. 351 litrów z tylną kanapą w standardowej pozycji i aż 1125 litrów po jej złożeniu. W boczkach znajdziemy dwa solidne haczyki, nasiadki z zakupami. Jest także standardowe oświetlenie, a twardą i sztywną podłogę możemy zaczepić o dedykowane zatrzaski. Pod podłogą znajdziemy zestaw naprawczy, akumulator i dość rozbudowany zestaw audio, który niestety uniemożliwia opuszczenie podłogi, by zyskać nieco więcej miejsca na bagaż. Oparcie kanapy możemy złożyć nawet z poziomu bagażnika, a uzyskana w ten sposób powierzchnia jest niemal płaska. Jeśli chodzi o walor funkcjonalny, Polo GTI nie ma się czego wstydzić. To tyle jeśli chodzi o praktyczność i użyteczność. Zajrzyjmy teraz do wnętrza, zaczynając od miejsc z tyłu. Dla wielu użytkowników Polo jest wystarczającym autem dla rodziny. Miejsca z tyłu jest w sam raz dla dwójki osób o średnim wzroście. Zmieści się także trzeci pasażer w środku, ale raczej na krótką podróż. Pod przednimi fotelami jest sporo miejsca, nawet na zimowe buty. Są kieszenie w oparciach, w tunelu środkowym znajdziemy też dwa porty USB-C. Mocowania ISOFIX są łatwo dostępne, co znacząco ułatwia montaż fotelików. Niestety nie ma podłokietnika, ale w tym segmencie to dość powszechna oszczędność. Jakość materiałów? Raczej nikt nie spodziewał się niczego innego niż twardej plastikowej skorupy. Przynajmniej spasowanie jest bez zarzutu. Na plus zasługuje spore okno dachowe z manualną roletką, a w wersji GTI świetnie wyglądająca czarna podsufitka. Przejdźmy teraz do przodu. A z przodu witają nas nieźle wyprofilowane fotele z kraciastą tapicerką, które nieźle trzymają w zakrętach, ale nie męczą podczas długich podróży. Już na pierwszy rzut oka widać, że to odmiana GTI, o czym świadczy nie tylko logotyp na kierownicy, ale również liczne czerwone akcenty i przyszycia. Do wirtualnych zegarów i systemu inforozrywki w Polo zdążyliśmy się przyzwyczaić i niczego nowego tutaj nie znajdziemy. No może oprócz ładnie wyglądających wskaźników sportowych, z których zapewne nie często będziemy korzystać.
System jest już nieco przestarzały, ale charakteryzuje się prostotą obsługi i niezłą ergonomią. Pod prostokątnymi nawiewami znajdziemy dotykowy panel klimatyzacji, który również znany jest z innych starszych modeli tej marki. Dalej mamy kilka przycisków, m.in. od trybów jazdy. Jest gniazdo 12V, tradycyjny hamulec ręczny, uchwyty na kubki, regulowany podłokietnik i dość głęboki schowek. Wirtualne zegary mają kilka trybów wyświetlanego obrazu oraz sporo możliwości konfiguracji. Swoją drogą Volkswagen potrafi zrobić czytelne i funkcjonalne wirtualne wskaźniki. Nieco gorzej spisują się dotykowe przyciski na kierownicy, ale w nowych modelach marki mają być zastąpione przez tradycyjne przyciski. Z przodu materiały na drzwiach również są twarde, dodano odrobinę pianki na podłokietnikach, a spasowanie wszystkiego nie pozostawia żadnych niedomówień. Jest bardzo solidnie, choć w niektórych miejscach coś cicho poskrzypi. W tym segmencie to raczej dopuszczalne. Sprawdźmy teraz, co znajdziemy pod maską. Pod maską Polo GTI kryje się silnik 2.0 TSI o mocy 206 koni mechanicznych i momencie obrotowym 320 Nm, co jest imponujące jak na segment B. Napęd przekazywany jest na przednie koła przez 7-biegową skrzynię DSG. Małe GTI przyspiesza zaskakująco szybko, osiągając pierwszą setkę w zaledwie 6,5 sekundy. A jak prezentuje się spalanie? Za chwilę zaproszę Was na krótką wycieczkę po mieście, na drogach podmiejskich i na trasę ekspresową, ale zanim ruszymy, posłuchajmy jak brzmi Polo GTI. Na początek pokonamy około 10 km w mieście, a na koniec sprawdzimy spalanie. Przed przetestowaniem Volkswagena Polo GTI spodziewałem się, że będzie to doświadczenie pełne wyzwań z ciężkim układem kierowniczym i sztywnym zawieszeniem. Jednak rzeczywistość okazała się znacznie bardziej przyjazna. Auto, choć zauważalnie sztywniejsze niż standardowe Polo, oferuje łagodną jazdę i przyzwoity, choć ze sportową nutą, komfort. Układ kierowniczy jest bardziej bezpośredni, a odpowiedź na pedał gazu szybsza, ale wszystko to w bardzo przystępnej formie, bez żadnych niepokojących zrywów i szarpnięć. Czy Polo GTI to idealne auto miejskie? Zdecydowanie tak, a codzienne użytkowanie tego modelu nie sprawiało żadnych problemów. Wyższe spalanie i konieczność omijania dziur na drodze to niewielka cena za przyjemność z jazdy. Duże felgi i niskoprofilowe opony mogą powodować większy hałas i ryzyko uszkodzenia, ale przyczyniają się one do lepszego wyglądu i prowadzenia pojazdu. Coś za coś. Jeśli kogoś znajdzie ochota na nieco szybszą jazdę i dynamiczne pokonywanie zakrętów, nie trzeba od razu przekraczać dopuszczalnych prędkości, aby dobrze się bawić. Wystarczy przejść do trybu Sport, aby auto zaczęło zachowywać się zdecydowanie bardziej agresywnie i ze sporą dawką dynamiki. Delikatne odjęcie gazu pozwala na lekkie wychylenie tylnej części, a ponowne przyspieszenie stabilizuje pojazd, zapewniając kontrolowaną, delikatną podsterowność. Polo GTI oferuje naprawdę przyjemne doznania z jazdy, a jego maksymalna prędkość wynosząca 240 km/h jest imponująca dla tak kompaktowego modelu.
Auto testowałem zimą przy dość niskich temperaturach. Droga była również w wielu miejscach mokra. Pojawiały się opady deszczu, lekkie przymrozki. Aura była dość urozmaicona. W tych warunkach Polo GTI nie miało zbyt wielu szans, aby pokazać pełnię swoich możliwości, a największą przeszkodą była kiepska trakcja. Ponad 200 koni mechanicznych na przedniej osi w tak małym aucie, nawet latem i na letnich oponach, może wywoływać pewne problemy z trakcją, a jeśli dodamy do tego zimowe ogumienie, mokrą nawierzchnię i niską temperaturę, otrzymamy nieco rozczarowujące połączenie. Bardzo często dynamiczne ruszanie spod świateł kończyło się aktywacją systemów, a próby wykonania sprintu od 0 do 100 km na godzinę zawsze kończyły się wynikiem o wiele gorszym od zakładanych przez producenta 6,5 sekundy. Ale czy to oznacza, że Polo GTI jest bez sensu? Wręcz przeciwnie, bowiem sens takiego auta nie leży tylko w przyspieszaniu od 0 do 100 km na godzinę i sprintach spod świateł. Tu chodzi o frajdę z jazdy w zakrętach, nawet przy niskich prędkościach, elastyczność w trasie i możliwość zabawy bez ryzyka utraty prawa jazdy na pierwszej lepszej prostej. No dobrze, pokonaliśmy około 10 km po mieście, więc sprawdźmy spalanie. Przy spokojnej jeździe bez problemu udaje się zejść w okolice 8 litrów na 100 km. Volkswagen Polo GTI to przykład dopracowanego i atrakcyjnego samochodu, którego cena startowa wynosi 137 690 zł. Za bardziej zaawansowaną wersję trzeba wydać ponad 150 000 zł. Choć jest to znacząca kwota dla segmentu B, jakość wykonania i oferowane doznania mogą uzasadniać tę cenę. Wśród konkurencji, która jest skromna i coraz węższa, istnieją pewne alternatywy, takie jak Hyundai i20N Performance z silnikiem 1.6 TGDI o mocy 204 koni mechanicznych z manualną 6-biegową przekładnią za 140 900 zł, jak również Hyundai Kona N-Line z silnikiem 1.6 TGDI o mocy 198 koni mechanicznych z 7-biegowym automatem za 154 900 zł. Wiem, że to już nie hot hatch, tylko raczej hot cross, ale wybór jest niewielki i warto spoglądać na rynek nieco szerzej. Jest jeszcze Ford Fiesta ST z silnikiem 1.5 EcoBoost o mocy 200 koni mechanicznych z 6-biegowym manualem za 120 900 zł, ale warto zaznaczyć, że ten model już wkrótce opuści ofertę i trzeba się spieszyć, aby zamówić model spoza tzw. stoku. Jest jeszcze Puma ST, ale tak jak z Koną, to już nie jest typowy hatchback. Możliwe jest także wybranie modelu z większym nadwoziem i słabszym silnikiem w podobnej cenie, ale dla osób poszukujących małego, ale mocnego auta opcje są ograniczone. Dla tych, którzy cenią sobie sportowe osiągi, Polo GTI może być wartym rozważenia wyborem. Przejechaliśmy już 10 km po drogach podmiejskich ze średnią prędkością około 70 km na godzinę i średnie spalanie wyniosło 6 litrów na 100 km. A teraz jeszcze 10 km po drodze ekspresowej z prędkością 120 km na godzinę. Reasumując, Polo GTI jest drogi i daleko mu do ideału, ale z drugiej strony wybór jest ograniczony. Większość wybiera większe auta, nawet kosztem sportowych emocji, lub płynie z nurtem mody i sięga po crossovera. Czy to zły wybór? Niektóre modele na rynku pokazują, że crossover wcale nie musi być gorszy, a z braku wyboru może okazać się jedyną alternatywą. Miejmy nadzieję, że na rynku w następnych kilku latach nie zabraknie przedstawiciela segmentu małych hot hatchy, a kto wie, może wkrótce doczekamy się również następcy. Oby tylko z silnikiem spalinowym. I na koniec sprawdźmy jeszcze spalanie. Po 10 km drogą ekspresową średnie spalanie wyniosło 6 litrów na 100 km. Dziękuję bardzo za obejrzenie filmu i zapraszam do subskrybowania. Do zobaczenia.